Więc dzisiejszy dzień zacząłem dopiero tak naprawdę od godziny 13. Oj, czekajcie, tutaj już jest bardzo głęboko, ale do czego zmierzam? Jest... Nie widzę tego na ulicach. Can I call you back? I just hit the ground running and I'm only chasing that bag. Yeah, you know you getting that money when they talking about you bad. Hating folks, I ain't happy they do anything to stop the flow. Dzień dobry moi kochani, witam się z wami tradycyjnie kolejnego dnia. Wczoraj dosyć późno skończyliśmy dzień, bo posiedzieliśmy sobie jeszcze wczoraj wieczorem. Potem poszliśmy, słuchajcie, coś poszukać do jedzenia na miasto. Niestety nie udało nam się dostać nic do jedzenia, natomiast jeszcze była otwarta ta tawerna, w której byliśmy pierwszego dnia. No i postanowiliśmy jeszcze pójść się delikatnie nawodnić. No i tam żeśmy trochę posiedzieli. Powiem wam, że poznałem tutaj siostrzeńca bodajże właściciela, Aleksa. Pozdrawiam Cię, Aleks. Na pewno to oglądasz, bo wiem, że jesteś moim nowym subskrybentem. I było naprawdę super. Naprawdę super. Miło wspominam ten wieczór. Była fajna zabawa. W sumie zabawa. Nas było ode mnie były 3 osoby, od niego były 3 osoby i sobie knajpa była tak naprawdę już zamknięta i sobie posiedzieliśmy przy barze, popuszczaliśmy sobie muzykę, ja im puszczałem trochę mojego rapu z Polski, oni im puszczali greckiego rapu troszkę i miałem też okazję poznać fajnych wykonawców, którzy reprezentują muzykę hip-hop w Grecji, co dla mnie było też fajnym doświadczeniem, bo nie znam zupełnie greckiego rapu, a był naprawdę stoi na dużym poziomie. Mógłbym go porównać tak naprawdę do rapu tutaj z Francji. Bardzo podobny do francuskiego rapu jest, tak. No i tak nam się właśnie fajnie rozmawiało, tak nam się fajnie siedziało, że skończyliśmy chyba tam gdzieś koło 3:00, po 3:00 byłem w domu, więc dzisiejszy dzień zacząłem dopiero tak naprawdę od godziny 13:00. Jestem w tej chwili tutaj w miejscu, tak jak widzicie, a może nie widzicie, bo chyba się tło rozmyło, w miejscu widokowym, w którym można zobaczyć ten wrak statku i zatokę tutaj wraku statku. Jedno z najpopularniejszych miejsc, że tak powiem, turystyczno-widokowych na Zakyntosie. No i z racji tego, że jest to miejsce popularne, to zobaczcie, jest kolejka i trzeba chwilę postać w tym gorącu, a jest jakieś 35 stopni, więc to żadna przyjemność. No ale co, jak chce się zobaczyć tutaj przynajmniej ze strony lądu tą zatokę, ten statek, no to trzeba swoje odcierpieć. Być może uda mi się jeszcze, powiem wam, wynająć tutaj jakąś wycieczkę i statkiem od strony właśnie morza przypłynąć i porównać te dwa widoki, co na pewno umieszczę w moich materiałach, na moich vlogach na YouTubie. Spróbuję odpalić drona, jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, żeby lecieć, to spróbuję tam się dostać w okolicy tego statku, ponieważ to jest tego tarasiku widokowego, słuchajcie, chyba mi się uruchomił dron, to tak średnio widać, duża kolejka, tak jak wam pokazywałem. Myślę, że jeżeli już się zdecydujecie, żeby zwiedzić i zobaczyć ten statek, przynajmniej z morza, no to tylko stamtąd ma to sens. Bo tutaj z góry moim zdaniem nie ma sensu, szkoda drogi. Prawie godzinę tutaj jechałem, całą wyspę prawie musiałem przejechać, żeby zobaczyć kawałek, no tam 70% może tam tej plaży widać i kawałek tego wraku. Więc spróbuję zaryzykować i spróbuję dronem polecieć. I believe in dreams. Put the work into. Crazy as it seems, I made mine come true. Focus
focused and I chase my fate. Every day I wake up and I push my weight. I can feel how I've changed, yeah, I feel it deep down in my heart. I have glory inside, it's giving me my light, it's shining through my eyes. I have glory inside, it's always by my side, it makes me feel alive. Po zwiedzeniu najpopularniejszego miejsca tutaj na Zakynthos, czyli Zatoki Wraku, udałem się 20 bodajże 4 minuty od tego miejsca. Jest fajna, taka klimatyczna, kameralna plaża, Madrakia Beach bodajże się nazywa. Później Wam chyba bodajże tutaj na dole zamieszczę dokładnie nazwę tej plaży. Ale naprawdę polecam, fajna woda, może nie bardzo korzystna dla kogoś, kto nie umie pływać, bo tutaj, oj czekajcie, tutaj już jest bardzo głęboko. Tu jest już ponad 10 metrów, przypuszczam się zaczyna i idzie w dół. Chyba nigdy mi się to nie znudzi, to nagrywanie i zawsze będę się cieszył, jak będę widział na poboczu czworonożnych przyjaciół, którzy towarzyszą mi gdzieś pomiędzy kolejnymi etapami w mojej podróży. Jak widzicie, Zakynthos ma totalnie zróżnicowany krajobraz. Gaje oliwne przeplatają się z zalesionymi wzgórzami, dzikie wybrzeża, tak jak tutaj widzicie, i piękne plaże. To nic niezwykłego, jeśli chodzi tutaj właśnie o krajobraz na tej wyspie. Samo jeżdżenie i zwiedzanie tych zakamarków tej wyspy jest już atrakcją samą w sobie. Dzięki podróżowaniu w ten sposób mogłem trafić na takie miejsce, jak tutaj widzicie, takie mini bary pośrodku niczego, na bezdrożu otoczony gajem oliwnym. Już nie wspomnę o drodze, która nagle się kończy tutaj, jak mijamy ten bar. Kończy się asfalt i wjeżdżamy w taką siwo-białą drogę, która sprawia, że cały krajobraz nas otaczający wygląda, jakbyśmy byli w środku jakiejś mroźnej, zimnej tajgi gdzieś na Syberii, a nie na greckiej wyspie w środku lata. Normalnie idzie zwariować, bo z drogi, której kurz za nami unosił się aż po horyzont, wyjeżdżamy za zakrętu, krótka, prosta, i przenosimy się w czasie. Z mroźnej tajgi lądujemy w klimatycznym miasteczku, które leniwie zaprasza turystów do skorzystania z usług lokalnych przedsiębiorców. A ci oferują nam wszystko. Wynajęcie quada, wynajęcie samochodu, wynajęcie skutera. Chcą sprzedać tam jakieś pamiątki, chcą ugościć Cię w restauracjach, chcą, żebyś wynajął u nich apartament lub domek. Z drugiej strony są wakacje, więc kiedy, jak nie w wakacje, mają zarobić i czerpać korzyści z przyjezdnych. Klimatyczne kościoły, tak jak widzicie, piękne miejsca, które spotykam po drodze, biedne wiejskie domy kontra piękne posiadłości z palmami w ogrodzie. To wszystko możecie spotkać na swojej drodze na tej pięknej wyspie Zakynthos. Jest godzina 21:45, jestem już tutaj po kolacji w mojej ulubionej tawernie, tawerna Kerry, którą gorąco Wam polecam. Jak będziecie w Kerry czy Kerry Beach, to musicie tutaj zajść, pozdrowić Alexa i jego ekipę ode mnie, bo naprawdę goszczą mnie tutaj zacnie. Ale do czego zmierzam? Jest wieczór, więc jeszcze postanowiłem na sam koniec dnia polatać trochę dronem i złapać dla Was może jakieś parę fajnych ujęć z góry. I just hit the ground running and I'm only
chasing that bag, yeah, you know you getting that money when they talking about you bad. Hating folks, I ain't happy they do anything to stop the flow. So worry about me, should've been worried about your pockets though. When I say keep it private, don't mean for the flights now. Yeah, shorty, I can tell that you new to this lifestyle, and you know I'm hot. Everything on me iced out. That's cause my piece of the pie biggest slice now. Yeah, I'm Mr. Big Stepper, Mr. Duffel Bag boy. I need money, blue stripes, only get the cash boy. Ain't no time to play no games, I'm hitting stash house. I know they talking about me bad, but now I'm back now, and they gon' back now. Homie, back now. It ain't no time to play no game, I got my gang round. So please stay on your P's and Q's, cause you know how demons move. If we really get to you, then it is back now. How you wanna act if I really come intact? I've been going harder than they ever had up on the map, and they still be talking trash like I don't know where they at. And I ain't even worried about you cause I'm steady getting cash. Ja też wynająłem stolik, między innymi dlatego, że chciałem obejrzeć mecz. Dzwoniłem do lokalu, bo nie miałem numeru bezpośredniego do Alexa. Dzwoniłem do lokalu i powiedziałem, że chcę stolik na 9 osób, bo chcę sobie obejrzeć mecz. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że była jeszcze jedna ekipa, która wcześniej też zarezerwowała sobie tutaj stolik na mecz. No i niestety jakoś nie zajarzyłem tego, że są dwa mecze w jednym czasie. No i byłem skazany na dużym monitorze obejrzeć mecz Austrii z Holandią. Trochę byłem kurczę zły, że tak to się potoczyło, bo ostatni mecz polskiej reprezentacji na Euro 2024 to mimo tego, że wiedziałem, że może się to źle skończyć, to chciałbym obejrzeć, nawet będąc za granicą. Ale powiem Wam, ostatecznie skończyło się to pozytywnie, dlatego że uruchomiliśmy na telefonie aplikację i obejrzeliśmy mecz na telefonie, będąc tam w knajpie, a oni tam sobie reszta oglądała Holandię z Austrią. Drugą rzeczą, jeśli chodzi o ten wieczór właśnie pozytywną, było to, że zremisowaliśmy 1-1, więc całkiem fajnie. Po tych pierwszych dniach pobytu na wyspie zauważyłem, że wyspa jest naprawdę bardzo zielona, jest dużo roślinności. Zauważyłem, że życie tutaj w ogóle nawet w tych kurortach czy poza kurortami jest takie mega spokojne. Tutaj są wsie, to są naprawdę takie wsie, które, wiecie, domy zbudowane z kamienia, płoty zbudowane z kamienia, gdzieś tam jakieś kozy się pasą i inne takie zwierzęta z trzody domowej. I tak sobie ludzie żyją, a to sobie wyciskają oliwę i sprzedają gdzieś tam sobie na stoliczkach, jak przy trasach, jak się jedzie tutaj, przemieszcza z miejscowości do miejscowości, a to sprzedają właśnie oliwki, a to sprzedają właśnie różne inne produkty, które sami wytworzą. Co ciekawe, wydaje mi się, że tutaj ci ludzie nie są tacy przysiągnięci tą komercją, nie są jacyś tacy zdegenerowani jak niektóre społeczeństwa w Europie, jak niektórzy ludzie, którzy dążą za wszelką cenę do osiągnięcia jakichś tam super korzyści materialnych w jak najszybszym czasie, tylko po prostu, wiecie, ma ten swój samochód stary od 50 lat i cały czas go trzyma, inwestuje sobie, nie wiem, w inne rzeczy, a jak nie inwestuje, bo nie ma, no to i tak żyje, cieszy się życiem, codziennie rano wstanie, coś zje, posiedzi tam gdzieś na ogrodzie, spotka się ze znajomymi rano, w południe, wieczorem i tak mu to życie leci i być może to też jest jakaś tam fajna alternatywa innego życia. Bo powiem Wam, że do tej pory nie zauważyłem nawet nie widziałem ani jednego jakiegoś lepszego takiego auta premium, luksusowego samochodu. Nie widzę tego na ulicach. Co ciekawe, to przez 3 dni to praktycznie nie widziałem policji, nie widziałem ani jednej karetki, nie widziałem tego typu tutaj żadnych służb mundurowych, nawet żołnierzy nie widziałem. Nie wiem, czy jest ich tak mało, czy po prostu jakoś, nie wiem, tylko wyjeżdżają na jakieś interwencje. No i to są takie, słuchajcie, pierwsze obserwacje, które chciałem Wam przekazać, z którymi chciałem się z Wami podzielić i chciałem się właśnie tutaj podzielić z Wami moimi odczuciami odnośnie tej wyspy. A tak na szybko podsumowując dzisiejszy dzień, to powiem Wam, że jeśli miałbym jeszcze raz powtórzyć taką wycieczkę do Zatoki Wraku, tutaj tego statku, tej, co Wam mówiłem, najpopularniejszej atrakcji turystycznej, to bym na pewno nie powtórzył, bo ja tutaj z Kerry, czyli z południa wyspy, mam prawie godzinę jazdy, tam miałem 20 minut stania w kolejce, a potem zobaczyłem tylko kawałek
wiecie, tego statku i kawałek tej plaży, powiem Wam, z bardzo dalekiej odległości, więc myślę, że nie warto było. Trochę tam dronem poleciałem, coś zobaczyłem, ale to tylko, wiecie, bo miałem drona, ale jak nie miał drona, to już w ogóle była katastrofa, więc wydaje mi się, że warto zainwestować w wycieczkę i zobaczyć od strony morza, bo tak to jest szkoda czasu i pieniędzy. Powoli chyba na dzisiaj kończę. Powiem Wam, że spieczony jestem na maksa. Strasznie mnie tutaj przypaliło i powiem Wam, że mimo tego, że się człowiek stosuje jakieś kremy, siedzi w cieniu, to i tak te słońce tak pali, że musicie pamiętać o takiej podstawowej rzeczy, jaką jest krem. Nawet nie wiem, czy to w ogóle jakiś, w razie czego nawet jakiś taki szpital większy jest, chyba jest, bo tak jak mówiłem Wam wcześniej, karetek nie widziałem, żadnych jakichś tutaj przez 3 dni sytuacji związanych z medykami nie widziałem, więc tak się zacząłem zastanawiać, czy tu w ogóle jakaś taka pomoc jest, no ale do cholery to też nie jest trzeci świat, żeby tutaj zostać, że tak powiem, pozbawionym jakiejkolwiek opieki medycznej. Jeszcze Wam dodam, że na całe szczęście nie sprawdza się mój czarny scenariusz, który zakładałem, że będą tłumy turystów i że będzie wszędzie tłoczno i nie będzie można gdzieś na spokojnie sobie usiąść, pogadać, posiedzieć, pozwiedzać. Na razie z tym takich, że tak powiem, perypetii nie miałem. Wiadomo, na takich mega punktach turystycznych, jak właśnie ta Zatoka Wraku, czy jakieś takie mega popularne miejsce, no to troszkę ludzi jest, trzeba swoje tam gdzieś odstać, żeby coś zobaczyć. A dlatego też staram się szukać też jakichś punktów, które nie są gdzieś w internecie, wiecie, opisane, żeby też omijać ewentualne tłumy. Myślę, że na tą chwilę, na dzień dzisiejszy już powoli kończę. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, który Wam pokazałem w dzisiejszym vlogu. I co? No lecę do znajomych, do rodziny, posiedzieć, pogadać i trochę z nimi poprzebywać, bo oni wiedzą, że ja mam takie tutaj urywki, że chwila, moment, urywam się i mnie nie ma. Coś nagrywam, wracam do nich i dalej kontynuujemy naszą podróż, nasze zwiedzanie, nasz wspólnie spędzony czas. No i co, na tyle z dzisiejszego dnia. Kończę powoli. Do zobaczenia jutro. Jutro też jest dzień. Być może wynajmiemy tą motorówkę i fajne kadry złapię tutaj od strony morza, bo to albo dzisiaj, albo jutro będziemy wynajmować tą motorówkę od tego naszego właściciela i polatamy, pozwiedzamy po morzu i tutaj od strony morza. Na dzisiaj to było tyle. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!